Wiecie już, co to są chcemisie? Jeśli nie wiecie, to odsyłam do poprzedniego wideo. A jak już wiecie, to posłuchajcie, jak odpakować jeden taki prezent, takiego niedużego chcemisia. Posłuchajcie. Pewnego grudniowego weekendu siedzi sobie Zuzia przy porannej kawce. Dopiero się obudziła, jeszcze jest w półśnie, tylko jedno oko ma otwarte, drugie jeszcze przysypia. W mięciutkim szlafroczku, w ciepłych papuciach na stopach, w powietrzu przesyconym intensywnym aromatem kawy, Zuzia zanurzyła się w fotel i odpłynęła na urlop. Podniecona biegnie do biura podróży, już od drzwi prawie wykrzykuje z entuzjazmem: ile kosztuje wyjazd na urlop? Pani Wakacja popatrzyła na nią bez śladu zrozumienia. Ale jakie wakacje? Teraz Zuzia nie rozumie. No, wakacje! Pani Wakacja zaczyna już rozumieć, z jaką klientką ma do czynienia. Okej, wakacje letnie, wakacje zimowe, wakacje jesienne czy wakacje wiosenne. Zuzia na to: aha, no nie wiem. A kiedy pani Zuzia chce pojechać na urlop? Pani Wakacja bardzo stara się pomóc klientce w podjęciu decyzji. No w wakacje! Zuzia dalej ma mętny obraz tego, o co ją pytają i czego ona w ogóle chce. Czy pani Zuzia chce pojechać na 4 miesiące urlopu? Pyta pani Wakacja z nutką sarkazmu. Nie! Zuzia się przeraziła taką wizją. Przecież ja nie mam tyle urlopu. Okej, to ile urlopu ma pani Zuzia? Pani Wakacja naprawdę ma anielską cierpliwość do klientki. No, szef to nie da więcej niż 2 tygodnie. Doskonale, pani Zuziu, bo mamy właśnie atrakcyjną ofertę. 2 tygodnie w Alpach Austriackich, wyjazd pojutrze. O nie! Ja nie zdążę! Szef mi nie da tak szybko urlopu. Muszę się spakować, z mężem porozmawiać. A w ogóle to Alpy? A co tam można robić? No, na nartach szusować. Wysokie góry, świeżutki śnieg skrzypi pod nartami, piękne widoki, świeże powietrze, sport. No, oj nie, przerywa jej Zuzia. Ja nie lubię zimy i nie umiem jeździć na nartach. Aha, czyli urlop zimowy na nartach odpada. Pani Wakacja pomału zawęża obszar poszukiwań odpowiedniej oferty dla Zuzi. To już coś, czyli raczej ciepłe kraje. No tak, przecież jak u nas zima, to ciepłe kraje są atrakcyjne, no wie pani. Nie wiem, dlatego pytam. Święta kobieta z tej pani Wakacji. Pani Zuziu, a co pani powie na wyjazd do Meksyku? Albo do Brazylii? A może na Kubę? No to ja muszę z mężem porozmawiać. Niespiesznym krokiem Zuzia wraca do domu. Mętlik ma w głowie od tej ilości opcji i informacji, które nagle, niespodziewanie dostała. Zagubiona w ogóle, że musi jakąś decyzję podjąć, że urlop to nie taka prosta sprawa. Siada przed mężem i pyta, co on na wyjazd do Meksyku, na Kubę albo do Brazylii. Bardzo liczy na to, że mąż będzie wiedział, co zrobić. A mąż mówi, że on słyszał od Staśka, który właśnie wrócił z urlopu w ciepłych krajach, że w Azji to jest fajnie. Powłócząc nogami, Zuzia wraca do biura podróży i mówi o tej Azji. Pani Wakacja ma na to kilka ciekawych propozycji. Bali, Tajlandię, Wietnam, Malezję, Indię, Chiny i Japonię. Biedna Zuzia znowu musi zapytać męża. Ale mąż wcale nie ułatwia tego zadania. Teraz coś o Tunezji mówi, bo Marcin tam był i mu się bardzo podobało. Albo do Grecji, bo Zośka mówiła, że tam jest super. Zuzia biegnie z powrotem do biura podróży.
Ale pani wakacja już jest nieco zirytowana tą przedłużającą się i bezproduktywną transakcją. Pani Zuziu, tak, mamy również oferty wyjazdu do tych krajów. Ale zanim je Pani przedstawię, proszę mi powiedzieć, kiedy Pani chce jechać na ten urlop? No wie Pani, jak mi Pani przedstawi ciekawą ofertę, to nawet zaraz. To prawdy? Ale chce Pani, żeby było ciepło, tak? No tak. To Grecję i Tunezję polecałabym w maju lub czerwcu. Teraz jest tam chłodno. Nie, my z mężem nie chcemy czekać pół roku na urlop, my chcemy już wyjeżdżać. Rozumiem. Wybór mamy nadal szeroki. Oprócz Meksyku, Brazylii i Kuby mamy również Bali, Tajlandię, Wietnam, Indię. Chiny i Japonię zostawmy, bo tam w tej chwili nie jest za ciepło. Zatem proszę wybrać spośród tych 8 krajów, a ja mogę przedstawić Pani ofertę na wyjazd już w drugiej połowie stycznia. Ale co Pani? Dzieci mają ferie dopiero w drugiej połowie lutego. Pani Zuziu, ja wszystko rozumiem, ale nie pomogę Pani, nie wiedząc, czego Pani ode mnie oczekuje. Proszę, aby Pani naradziła się z mężem i podjęła decyzję, czego Państwo chcecie. Jakie warunki ma spełniać oferta, którą Państwu przedstawię? Proszę wybrać kierunek, choćby z grubsza, czy to będzie Europa, czy Azja, czy Afryka, czy Ameryka. Kiedy chcecie wyjechać? Czy w lutym, czy może w lipcu? Na ile czasu? Na 4 miesiące, czy na 2 tygodnie? Czy na tydzień? Ile osób będzie? Czy jedna, czy 2 dorosłe? Czy cała 4-osobowa rodzina? W jakim wieku są dzieci? Oraz co chcecie Państwo robić podczas urlopu? Czy odpoczywać na plaży, czy zwiedzać? Czy może ma to być wycieczka objazdowa? Dopiero wtedy będę mogła Pani pomóc. Żeby wręczyć sobie samemu taki prezent, dostać to, czego chcę, czy osiągnąć cel, będziemy musieli przedzierać się przez całe to opakowanie. Kiedy wyciągamy z worka takie marzenie, pragnienie, cel do spełnienia, to najpierw widzimy tylko samo opakowanie. Odwiązywanie wstążki, a potem odpakowywanie kolejno pudełka 1, pudełka 2, 3, 4. Odwijanie papieru, warstwy pierwszej, drugiej, 5. To jest odpowiadanie na te wszystkie pytania, które Pani wakacja zadała Zuzi. Bo owszem, Zuzia mogła powiedzieć, że bierze pierwszą dostępną ofertę. Wtedy kupiłaby wyjazd w Alpy austriackie, który zaczynał się za 2 dni. Czy to byłoby to, czego Zuzia oczekiwała i potrzebowała? Nie, nie mogłaby się z takiego prezentu cieszyć. Nawet by z niego nie skorzystała, bo nie dostałaby urlopu, nie lubi zimy ani jazdy na nartach. Dzieci nie mają ferii, a przecież same nie zostaną w domu. Mąż też się waha, nie wie czy Azja, czy Europa, czy Ameryka. Alpy na pewno by mu się nie spodobały. Zuzia i jej mąż najpierw muszą usiąść w spokoju, a nie w biegu, w pośpiechu i zastanowić się, co każdemu z nich pozwoli odpocząć. W jaki sposób odpocznie Zuzia, w jaki sposób odpocznie jej mąż. Każdy z osobna musi to przemyśleć. A potem powinni usiąść wspólnie i wybrać te cechy, które są wspólne. Dopiero na tej bazie mogą poszukać tej właściwej oferty. A jak będą mieli takie, które są dla nich wspólne, to Pani wakacja nie będzie już prezentowała im wszystkich katalogu, absolutnie wszystkich wycieczek, jakie ma w swoim portfolio na całe najbliższe 12 miesięcy roku, tylko będzie mogła znaleźć te, które są najbardziej trafione. Będą odpowiadały na to, co Zuzia i co jej mąż potrzebują. Urlop to prezent nieduży, stosunkowo łatwy. Mimo to lepiej wiedzieć, czego się chce, czego się oczekuje, czego się potrzebuje, żeby nie kupić, albo inaczej mówiąc, nie wcisnąć samemu sobie tego, co nie jest tym, czego oczekujemy, czego potrzebujemy. Na przykład wyjazdu na narty, jeśli nie znosimy zimy, nie potrafimy jeździć na nartach i chcemy ciepłego klimatu. A teraz zasubskrybuj mój smoczy kanał i ustaw dzwoneczek, który Ci przypomni, jak pojawi się już następne moje wideo o tym, jak ogarnąć budżet na
marzenie swoje, cel do spełnienia. Do zobaczenia!